Wiesz, ile rzeczy bierze ze sobą filmowiec na jednodniowy wyjazd na nagrania? Mniej więcej tyle. W tym odcinku pokażę Wam wyjazd na nagrania dla mojego stałego klienta BMW Bavaria Motors. Za dosłownie 15 minut wyjeżdżamy do Opola, bo już jutro będę miał możliwość realizowania nagrań na jednym z najnowocześniejszych torów wyścigowych w Polsce, czyli torze Silesia Ring w Kamieniu Śląskim. Zabiorę Was tam, pokażę Wam kulisy mojej pracy, jak przygotowuję sprzęt na nagrania, no i pokażę Wam też trochę Opola, bo to tam właśnie dzisiaj za moment wyjeżdżam. Na początek zostawcie lajka i lecimy z tym odcinkiem. Jakbyście zastanawiali się, czemu tego tu tyle jest, to już Wam tłumaczę. Tutaj mamy 2 kamery i 6 obiektywów, wszystkie akcesoria. Na tej kamerze nagrywam. Tutaj oczywiście laptop do zgrywania materiałów na bieżąco, mały zapasowy dron, w tym case'ie 3 kamery GoPro. Tutaj jest plecak od kamery, na której właśnie nagrywam. Oczywiście gimbal, duży dron, no i tutaj walizka z rzeczami osobistymi. Także jak widzicie, trochę tego trzeba zapakować. There you go again, looking so handsome. Oh, you have your way, and it's making me weaken. You and your status, walking like that. It's really getting too much, but I can't pull back. Przystanek na trasie. Do Opola zostało nam jeszcze około 2 godziny. No i nawigacja pokazuje, że powinniśmy być około godziny 20, czyli idealnie w okolicach zachodu słońca, co oznacza, że pewnie pokuszę się o wyjęcie drona i zrobienie kilku ujęć dla Was właśnie tutaj do tego filmu, żebyście zobaczyli, jak wygląda Opole o zachodzie słońca. Także jedziemy dalej i do zobaczenia. How I try to sleep, but you're deep in my mind. Got a hold of me when I'm awake, I'm all blind. Opole. Dotarliśmy i tak jak mówiłem, idealnie na zachód słońca, co oznacza, że mam ze sobą drona. Tak, mała to torba, to dlatego, że to DJI Mini 3 Pro, bardzo fajny mały dron z kamerą w rewelacyjnej jakości 4K. Bardzo lubię tego drona, bo można go zabrać w zasadzie wszędzie ze sobą, a jakość kamery jest porównywalna z większymi sprzętami, także jakbyście się zastanawiali nad zakupem drona, to w sumie mogę go Wam polecić. No to co? Bierzemy się do latania, ale zanim pamiętajcie o tym, żeby się zczekować na aplikacji Drone Radar, bo bez tego latać nie można. Także ja już właśnie wykonuję check-in i za moment startuję. Pokażę Wam, jak wygląda Opole z lotu ptaka o godzinie punktualnie 20. No one makes me feel like you do. When no one sets my body on fire. No one gives me shivers like you. Oh, no one does it Oh, no one does it No dobra, ale jutro są nagrania,
a ja nie mam naładowanego sprzętu, więc trzeba go naładować, a jest go trochę, bo mam do naładowania dużego drona, małego drona, kamerę główną, kamerę zapasową, backupową, tą moją kamerę vlogową, mikroporty, mikrofon, 3 kamery specjalne GoPro. 2000 years later. Także no jest tego trochę. Trzymajcie kciuki, żeby hotelowe korki to wytrzymały. Zawsze mówię, że w hotelach jest za mało kontaktów, no bo są robione dla osób, które potrzebują jedynie podłączyć, nie wiem, telefon, laptopa. No, raczej hotele nie są w większości przystosowane pod filmowców. No, ale tu jest ok. 4 gniazdka, wszystko udało mi się podłączyć, także niech się ładuje. Wczoraj pokazałem Wam jeszcze kilka ujęć z Opola nocą. Poszliśmy wieczorem jeszcze na moment na rynek, zobaczyć jak wygląda Opole, więc udało mi się to nagrać. Mówię poszliśmy, dlatego że na ten wyjazd pojechałem razem z prowadzącym kanału Bavaria Motors TV, Krzysztofem Kopikiem, którego zobaczycie w dalszej części tego filmu. Ja mam już naładowany sprzęt, mamy kolejny dzień, dzisiaj jest dzień nagrań. Przed takim dniem zawsze zadaję dużo pytań. Lubię się dowiedzieć, co będę nagrywał, jak się muszę przygotować, jaki wziąć ze sobą sprzęt. I dlatego widzieliście, że jest go tak dużo, bo dzisiejszy dzień nie będzie prosty. Nagrania na torze wyścigowym to nie jest łatwe zadanie, bo trzeba pokazać całą sytuację z drona, z kamer specjalnych. Robimy tak zwane setki, czyli wejścia mówione do kamery, które będę nagrywał na gimbalu, żeby były po prostu stabilne i dynamiczne. I jest tego sprzętu trochę, cały się przez noc naładował, ale poza bateriami, akumulatorami, prądem potrzebna jest jeszcze pamięć, gdzie to zapisać. Dlatego zawsze wożę ze sobą potężny plik kart, które oczywiście wcześniej muszą być zgrane, bo przy moim tempie nagrywania, gdzie praktycznie codziennie jestem w zasadzie u innego klienta na nagraniach, to trzeba tego mocno pilnować, kiedy karty są zgrane, a kiedy nie, i zawsze mieć jakieś w zapasie. To jest mega istotne, dlatego też mam ze sobą dysk, na który na bieżąco zgrywam materiały, no i już wcześniej wspomnianego laptopa. Także tak to wygląda. Jest godzina 7:30, za moment wyjeżdżamy, bo nagrania dziś zaczynają się od godziny 9 i potrwają gdzieś mniej więcej do godziny 18. Także dużo pracy, zbieram się do działania. Ładne światełko, także pakujemy sprzęt i lecimy. Dobra, sprzęt spakowany. Pogoda dzisiaj ma być ładna, ale niestety będzie też bardzo gorąco. Prognoza pokazuje 32 stopnie i to w cieniu, więc nie chcę wiedzieć, co się będzie działo na słońcu. W każdym razie dobrze, że mam krem z filtrem na sobie. Czapka też dzisiaj będzie grana. Musi być. Wy też pamiętajcie o tym, żeby, wiecie, zasłaniać głowę, smarować się kremem z filtrem. Wszyscy to mówią, ale to jest naprawdę bardzo istotne. Szczególnie jak macie pracę taką jak ja albo podobną, gdzie cały dzień spędzacie na zewnątrz. Także lecimy i do zobaczenia na torze. Jest trochę głośno, ale to jest wydarzenie, na którym jest mnóstwo ludzi, a my za moment zaczynamy nagrywać, więc przygotowuję gimbala, na którego zamontuję kamerę z obiektywem, do tego monitorek. Zaraz zobaczycie, jak wygląda mój setup na dzisiaj. Teraz bardzo ważny moment, czyli wyważanie gimbala. Wyważanie polega na tym, żeby aparat po zamontowaniu stał nieruchomo, czyli nie opadał tak jak teraz, tylko był dobrze wypoziomowany. Ten proces trochę trwa i jest bardzo istotny.
bo bez tego gimbal nie będzie działał prawidłowo. We wszystkich osiach trzeba go tutaj ustawić. A zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy, że muszę tutaj odkręcić górę. Mamy to. Teraz włączamy gimbala. Sprawdzamy, czy wszystko śmiga. Jak widzicie, działa. Także jest sukces. Teraz jeszcze montuję takie boczne rączki, żeby się wygodniej na nim pracowało. Wiecie, co jest najgorsze w tych wszystkich zleceniach w pracy filmowca? Czas. Jakby to było tak, że można po prostu pstryknąć i ten sprzęt jest rozstawiony, gotowy do nagrywania, to by było pięknie. No a tak niestety trzeba to wszystko zawsze rozkładać, składać. Zawsze się z tym trochę schodzi. Monitorek, bardzo ważna rzecz, żeby wszystko dobrze widzieć. Ten wbudowany w kamerze to nie jest niestety dzieło sztuki, nie działa zawsze idealnie. Zresztą nie widać na nim po prostu szczegółów, dlatego korzystam z takiego zewnętrznego monitora podglądowego. Fajny sprzęt. rozmowie 3 sekundy zatrzymujemy spojrzenie do kamery, żeby nie uciekać po prostu wzrokiem, ok? To uwaga, imię, nazwisko będzie podpisane na belce, więc nie trzeba się koniecznie przedstawiać. Ok, to 3, 2, 1, akt. Ok, jesteśmy już po pierwszych nagraniach. Zrobiliśmy kilka wejść audio z Krzysztofem Kopikiem, co widzieliście na pewno na ujęciach z GoPro. Ciekawostka, to GoPro było zamontowane tutaj na mojej czapce. Mam nadzieję, że kadr był ok, bo nie mogłem się za bardzo na nim skupiać. Musiałem się skupiać na tym, co widzę w kamerze, z której powstaje film dla mojego klienta. Ale teraz czas na drona, bo nie ma nagrywania na torach wyścigowych bez drona, to po prostu, słuchajcie, nie ma sensu, więc za moment startuję. Mam, zobaczcie, nawet opaskę VIP, także media mają opaski VIP, bardzo fajnie, więc za moment startuję i zobaczycie też kilka ujęć stąd. Jest to tor Silesia Ring, który znajduje się w Kamieniu Śląskim, nieopodal Opola. Jeden z najnowocześniejszych torów wyścigowych w Polsce. Chciałbym się po nim przejechać. Szkoda, że nie będę miał dzisiaj takiej możliwości, ale kiedyś na pewno się tu muszę pojawić prywatnie. Nagrania skończone, mamy wszystko, no i teraz pozostało już tylko spakować sprzęt, a jak wiecie, trochę go jest. To taki pierwszy vlogowy format na moim YouTubie, a będzie ich zdecydowanie częściej, także jeżeli to Wam się podobało, to pamiętajcie o łapce w górze, o subskrypcji i koniecznie napisz w komentarzu, co myślisz o treściach tego typu, bo szczerze na YouTubie nie widziałem dużo backstage'y z pracy filmowca i kogoś, kto prowadzi własną firmę w tym temacie, także mam nadzieję, że Wam się to podoba. Jeżeli tak, to łapeczka, subskrypcja i do zobaczenia w kolejnym odcinku, a ja pakuję ten cały sprzęt. Cześć!